zajmuje się różnego rodzaju operacjami importowymi od 1994 roku. I od 1994 roku wiem, że funkcjonuje coś takiego jak procedura tranzytowa w imporcie. Jest, nie powiem proste jak co, przez wzgląd na uszy słuchających i oglądających, natomiast to jest bardzo proste. Czyli ktoś przyjeżdża do naszej granicy, deklaruje, że chce dokonać tranzytu towaru, czy to jest samochodowy, czy kolejowy. Celnik nakłada plombę, są nawet w specjalne zamki, w ciężarówkach, w plandekach, w wagonach, są dziurki specjalne po prostu, żeby przepleść drucik, który celnik łączy ten drucik w pętlę za pomocą ołowianej plomby z orłem i ten przewoźnik, może nie tyle przewoźnik, co właściciel towaru, deklarowany właściciel towaru musi wpłacić kaucję. A kaucja powinna wynosić tyle, ile cena danego produktu, danego towaru razy jego ilość czy waga, razy cena detaliczna plus powiedzmy 50%. I to jest kaucja. Czyli na przykład, jeżeli tona zboża kosztuje na przykład, bo nie wiem ile, 100 zł, to kaucja powinna wynosić 150 albo 250 zł. I teraz celnik nakłada plombę, kompletowane są dokumenty na granicy tranzytowe, firma, która chce przewieźć to zboże, wpłaca w cashu tą kwotę kaucji, która została wyznaczona przez Urząd Celny. Amen. Towar przejeżdża do drugiej granicy, na drugiej granicy wyjściowej. Inny celnik sprawdza, czy plomba jest w porządku, czy miara i waga się zgadza. A to jest bardzo proste, bo po prostu ciężarówkę się albo waży, albo skanuje, whatever. Są urządzenia. Kiedyś to się wszystko faksem załatwiało. Dzisiaj to się załatwia smartfonem po prostu. I ciężarówka wyjeżdża poza granicę. Można też założyć jakieś kombinacje, jakieś komplikacje, coś, co się wydarzy po drodze, czyli można założyć, że kaucję zwraca się na przykład nie po dobie, tylko po 2 tygodniach. I to jest tak proste, naprawdę, to jest tak proste, tak oczywiste, że ja tego nie rozumiem, że ktoś tego nie uczynił. Bo albo to wynika z braku kompetencji, czyli z arogancji, ignorancji i głupoty, albo jest to działanie celowe, albo jedno i drugie, czyli chciwość połączona z głupotą, bo ta chciwość powoduje, że nagle z jednej strony pojawiły się nadmiary wszystkiego, a teraz rozwiązaniem jest zablokowanie jakiegokolwiek importu z Ukrainy i oczywiście to będzie problem i zaraz się zaczną spory nie tylko z samą Ukrainą, ale i z Unią Europejską, bo oczywiście wprowadzono takie de facto embargo na wszystkie produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. No, bez sensu. Tak bez sensu, że ja tego zupełnie nie ogarniam. Zresztą chyba już coraz mniej ogarniam. I tutaj wrócę czy może nie tyle wrócę, bo to nasza rozmowa przed nagraniem, więc poruszę ponownie dla tych, którzy słuchają i oglądają temat, o którym rozmawialiśmy przed nagraniem, czyli właśnie temat rozumienia interesu państwa, rozumienia, co to jest interes narodowy, co to jest racja stanu. Na przykładzie 2 gości, którzy zawitali do Chin całkiem niedawno, czyli najpierw pojawił się prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron, a potem pojawił się prezydent Brazylii Lula da Silva. I obaj ci ludzie byli reklamowani w naszych przestrzeniach medialnych jako ludzie, którzy jadą do Chin z misją, by nakłonić Xi Jinpinga, żeby pogadał z Putinem, żeby dał spokój z tą Ukrainą wreszcie. Tymczasem jak myślę od środka, szczególnie to było przedstawiane zupełnie inaczej, czyli po prostu Emmanuel Macron między innymi przyjechał po to, żeby zadbać, żeby fabryka w Tianjinie Airbusa miała co robić, żeby też odświeżyć relacje chociażby w tej przestrzeni energii jądrowej, czy też energetyki jądrowej, w której Francuzi przodują w Europie. Polska nie chce od nich niczego kupować. Chińczycy pewno coś kupią. A z kolei
Lula da Silva przyjechał najpierw do Szanghaju, gdzie spotkał się z byłą prezydent Brazylii, która jest w tej chwili szefową New Development Bank, który jest z kolei instytucją finansową BRICS, czyli tej organizacji wiążącej Brazylię, Rosję, Indię, Chiny i Afrykę Południową, do której w tej chwili stoi cała kolejka chętnych. Arabia Saudyjska, Egipt. Teraz niedawno też się zgłosiła chociażby Tunezja, a kraje z Ameryki Południowej, Argentyna chyba już nawet uzyskała akces, Iran. No po prostu ta cała nowa mapa, o której mało wiemy, mało się nią interesujemy. I zarówno jeżeli chodzi o Lulę, jak i jeżeli chodzi o Macrona, tam się pojawił też element, szczególnie w przypadku Brazylii, bardzo silnie element odchodzenia od dolara amerykańskiego, jeżeli chodzi o rozliczenia transakcji międzypaństwowych, ale także i między firmami z obu państw. W przypadku Brazylii podpisano umowę pomiędzy Brazylią a Chinami, przed wizytą Luli podpisano taką umowę w Pekinie. Banki centralne porozumiały się obu państw i tutaj będą wprowadzone rozliczenia handlowe we własnych walutach, w walucie brazylijskiej i w walucie chińskiej. A chodzi o bagatela 150 miliardów, w tym roku ponoć 170 miliardów dolarów wzajemnych obrotów. Natomiast no, taka plotka teraz się pojawiła na Twitterze, że Airbus też będzie rozliczany w juanach chińskich. No i to jest też taki temat, który chyba nas obu mocno dotyka, czyli obserwujemy sobie funkcjonowanie Chin już od wielu, wielu lat i czujemy, jak te Chiny po prostu uczą się świata i potrafią się coraz lepiej w nim poruszać i coraz lepiej sobie z nim radzić. Widzimy też, jak chociażby tacy ludzie jak Macron i Lula też czują, wyczuwają te wszystkie okoliczności i ruchy tektoniczne, bo to są wręcz moim zdaniem ruchy tektoniczne na mapie tej geopolitycznej świata i może nie błyskawicznie, ale dostosowują się do tego, co się dzieje i zaczynają grać po prostu zdecydowanie na siebie, czyli rozumieją tą wielobiegunowość, która się pomału rodzi i w tej wielobiegunowości przestają szukać na siłę swojego jakiegoś jednego patrona, sojusznika, seniora, tylko zaczynają sami o sobie myśleć, że po prostu czas najwyższy na to, żeby zacząć działać w imię takiej sentencji polskiej: jesteś dzieckiem Bożym, pomóż sobie sam.